Przy sprzyjających warunkach możemy założyć w naszym ogrodzie własną uprawę grzybów leśnych i to nawet najbardziej lubianych, jakimi są borowiki. Pojawiają się one od maja do listopada w lasach iglastych, liściastych i mieszanych. Borowik tworzy mikoryzę ze świerkami, sosnami, bukami oraz dębami. Występuje pojedynczo lub w niewielkich grupach, w miejscach świetlistych na skraju lasu. Występowanie borowików zależne jest od zjawiska mikoryzy, czyli swoistej symbiozy korzeni roślin z dopasowanymi do ich potrzeb gatunkami grzybów. Jest to proces, z którego korzyści czerpią obie strony. Drzewa mogą czerpać z ziemi większą ilość cennych składników odżywczych i wody, a także zyskują odporność na wiele chorób. Grzyby otrzymują w zamian węglowodany wytwarzane w procesie fotosyntezy. Do uprawy grzybów najbardziej korzystne będą jak najbardziej naturalne siedliska. Jeśli nasza działka zawiera w sobie fragmenty lasu, to zaszczepienie grzybni z całą pewnością przyniesie efekt. Natomiast w przypadku działki typowo miejskiej, gdy ogród był zakładany od początku, możemy spróbować zagospodarować niewielką przestrzeń na potrzeby uprawy grzybni i posadzić krzewy, drzewa iglaste, liściaste oraz rośliny sprzyjające przyjęciu się i rozrastaniu grzybni. Grzyby bowiem, ich poszczególne odmiany, potrzebują do swego rozwoju symbiozy z określonymi gatunkami drzew. Zjawisko tej współzależności określa się mianem mikoryzy, czyli współpracy na potrzeby prawidłowego rozwoju grzybów i roślin. Borowiki najbardziej lubią sąsiedztwo dębów, buku i świerków. Dąb to drzewo, które najbardziej upodobał sobie właśnie borowik szlachetny, zwany także borowikiem jadalnym, ale bardzo lubi także świerki. Buki i dęby lubi borowik przyczepkowy, żółto-brązowy. Jest to gatunek borowika ciepłolubnego, który preferuje lasy liściaste, tereny nizinne i glebę wapienną. Sam buk jest częstym sąsiadem borowika usiatkowanego czy siatkowanego, ale grzyb ten lubi także dęby. Zdarza się, iż tworzy mikoryzę również z grabami i lipami. Borowik sosnowy, jak sama nazwa wskazuje, preferuje sosny. Najlepiej jest to sosna zwyczajna, ale może też wyrastać pod świerkami, jodłami i bukami. Jest gatunkiem ciepłolubnym. Borowik cyglastopory lubi lasy liściaste i iglaste. W terenach nizinnych rośnie pod bukami i dębami. Natomiast w terenach górskich tworzy mikoryzę z jodłami i świerkami. Jeśli chcesz uprawiać grzyby z gatunku borowika, wystarczy przynieść z lasu trochę starych, dojrzałych, w pełni rozwiniętych grzybów, gdzie znajdują się zarodniki grzyba, dzięki którym grzyb się rozsiewa. Mogą być nawet rowoczywe, ważne są ich rurki zarodnikowe. Zabieramy takiego grzyba wraz z grzybnią, z korzeniami grzybów, która tworzy mikoryzę z danym gatunkiem drzewa. Takie grzyby rozdrabniamy i wrzucamy do wody, w której zostawiamy je na kilka godzin, np. na noc. Jeśli szczęście Ci nie sprzyja i nie możesz znaleźć borowików w lesie, producenci grzybni oferują przygotowane specjalne szczepionki zawierające tzw. żywą grzybnię mikoryzową, czyli żywe strzępki grzybni gotowe do natychmiastowego zasiedlenia korzeni. Najlepsze warunki do rozwoju grzybów mikoryzowych panują wiosną i jesienią i wtedy też najlepiej stosować preparaty z mikoryzą. Grzybnie można aplikować od marca do października, ale najbardziej odpowiednim terminem dla borowika jest sierpień, wrzesień i październik, przy czym wrzesień jest szczytowym okresem występowania borowika szlachetnego. Wówczas wtedy panują najlepsze warunki, bo naturalne, do rozsiewu zarodników, jak i aplikacji grzybni. W miejscu aplikacji grzybni powinny rosnąć drzewa iglaste lub liściaste. Już wcześniej wspomniane buk, dąb, świerk i sosna. Występuje on powszechnie zarówno w lasach iglastych, liściastych, jak i mieszanych. Pomimo iż wchodzi on w mikoryzę z wieloma gatunkami drzew, najczęściej jego grzybnia łączy się ze świerkami. Korzystnie jest, gdy drzewa są stosunkowo młode, około 5-10 lat. Jako podłoże zaleca się stosować gotową ziemię ogrodniczą z dużą zawartością odkwaszonego torfu lub ziemię z lasu. Wokół pnia drzewa należy wykopać otwory o średnicy 30-40 cm i głębokości 15 cm. Otwory powinno się wykopać w odległości pół do 5 metrów, około 10 średnic pnia od pnia drzewa. Roztwór z rozdrobnionymi grzybami lub grzybniem z opakowania mieszamy z 5 litrami torfu, najlepiej torfu włóknistego, 1 litrem węgla drzewnego. Zamiast węgla drzewnego można użyć popiołu z ogniska lub kominka, gdzie było palone tylko drewnem. Dla polepszenia parametrów struktury gruntów oraz poprawy warunków powietrzno-wodnych warto zastosować dodatkowo pół litra gipsu oraz pół litra wermikulitu lub perlitu. Tak przygotowany substrat nawilżamy. Kolejno należy wykopać kilka niewielkich dołków wokół drzewa, najlepiej aby były widoczne korzonki. Wsypać około pół litra wcześniej przygotowanego substratu i przysypać 5 cm warstwą ziemi. Całość należy mocno ubić. Im młodsze drzewo, tym bliżej trzeba zaaplikować grzybnię.
Miejsce aplikacji starannie podlać, jedno wiadro wokół każdego dołka. Miejsce wysiewu należy przykryć warstwą kory, liści, mchu czy gałązek, najlepiej prosto z lasu, ale nada się także kora sklepowa z worka, w której często znajdują się też zarodniki, np. smardza. Dobrą praktyką jest, aby w miejscu aplikacji grzybni rozlać roztwór cukrowy, który dobrze wpływa na rozwój grzybów. Jest to swego rodzaju nawóz do grzybów, który usprawnia i zwiększa ich rozwój oraz namnażanie. Dodatkowo grzybnię może zasilić roztworem drożdżowym z cukrem. Badania przeprowadzone przez naukowców z irackiego Dziennika Nauk Rolniczych w 2013 roku wykazały wzrost plonu boczniaka po dodaniu drożdży o 50%. Wyniki wykazały, że plon oraz wydajność biologiczna rosły wraz ze wzrastem stężenia ekstraktu drożdżowego. Przyrządzamy go z 10 g cukru i 10 litrów wody, do tego dorzucamy kostkę drożdży i odstawiamy na 2 godziny. Potem podlewamy glebę roztworem. Dokładną instrukcję możesz znaleźć na moim kanale w filmie Jak zasiać grzyby w ogrodzie. Link znajdziesz w opisie. Co jakiś czas plantację można podlewać niedużą ilością wody, zwłaszcza jeśli przez 2 tygodnie nie było opadów atmosferycznych. W okresie owocowania, w przypadku braku opadów, zaleca się cykliczne zwilżanie gleby. W sprzyjających warunkach grzyby mogą pojawić się po pierwszym lub drugim roku od posadzenia grzybni. W przypadku amatorskiej uprawy mikoryzowych grzybów leśnych, przy odpowiednich warunkach pogodowych oraz innych czynnikach stosunkowo szybko można liczyć na plony. W czasie jednego roku możliwe jest zbieranie od kilku do kilkunastu okazów pod jednym drzewem. Optymalną temperaturą dla grzybów jest między 18 a 28 stopni Celsjusza. Mogą także rosnąć w nieco chłodniejszym środowisku. Minimalną temperaturą jednak jest 3,5 stopnia Celsjusza. Zarodniki grzybów już wtedy zaczynają wyrastać. Należy pamiętać, że w okresie letnim i jesiennym masowe pojawienie się owocników grzybów jest silnie uzależnione od splotu takich czynników jak dostępna wilgoć w podłożu, bieżące opady i wilgotność powietrza, temperatura powietrza oraz naturalny rytm rozwoju danego gatunku grzyba. W szczycie sezonu, tzw. wysyp grzybów, szybko rosnące grzyby to właśnie maślaki i koźlarze, nawet w ciągu jednego dnia, a więc są to grzyby miękkie. Grzyby twarde znacznie wolniej rosną, takie jak prawdziwki czy podgrzybki. Na przykład na przedstawiciela gatunku prawdziwka musimy poczekać od 1 do 10 dni.